Witajcie kochani. Dzisiaj tematem filmu jest herbaciarka. Zapraszam do oglądania. Dół pudełeczka oraz dekoracyjny sklejkowy imbyryczek maluję bejcą w kolorze orzech ciemny. Następnie przed zabezpieczeniem bejcy lakierem bielę dół herbaciarki oraz imbyryczek. Przy pomocy wykałaczki odbijam kropeczki na czajniczku. Wieczko pudełka maluję na biało farbą akrylową. Po wyschnięciu farby zabezpieczam pracę lakierem. Z serwetki wycinam kwiatuszki, którymi ozdobię wieczko herbaciarki. Następnie serwetkę rozwarstwiam, strzępię jej brzegi i przyklejam do wieczka pudełka przy pomocy kleju do decoupage. To jest odlew gipsowy z foremki silikonowej, maluję go na brązowo, a następnie nadmiar farby usuwam wilgotną chusteczką.
Zapomniałam Wam pokazać, do pomalowania odlewu użyłam farby Vintage Effect. W międzyczasie klej wysechł, więc mogę usunąć serwetkę wystającą poza wieczko pudełka. Robię to przy pomocy papieru ściernego. Wieczko pudełka ochlepuję zwodnionymi farbami w kolorze zielonym i brązowym, natomiast dół pudełeczka ochlapuję białą farbą. Po zabezpieczeniu pracy lakierem na wieczko pudełka nakładam patynę. Nakładam ją gąbeczką, a następnie jej nadmiar usuwam ręcznikiem papierowym. To jest lakier welurowy, słyszałam o nim bardzo dużo dobrego, między innymi, że jest super przyjemny w dotyku. Nasza herbaciarka jest takim pudełkiem, którego dotykamy często, pomyślałam, że będzie to idealny królik doświadczalny. Lakieru używałam pierwszy raz i muszę przyznać, że efekt mnie zachwycił. Daje takie matowe wykończenie, no a praca rzeczywiście jest bardzo przyjemna w dotyku. Niestety nie da się tego zobaczyć, trzeba to poczuć. Pudełeczko schnie, a ja doklejam do imbyczka sklejkowe maleńkie serduszko, a następnie nakładam na niektóre elementy lakier 3D. Dookoła pudełeczka w jego dolnej części przyklejam wąską materiałową tasiemkę i w miejscu, w którym ona się łączy, przyklejam gipsowy odlew, a następnie na wieczku pudełka naklejam imbyczek. Gotowe pudełeczko wygląda tak. Ja swoje zostawiłam surowe w środku, dlatego że czuję taki wewnętrzny sprzeciw, jeśli chodzi o chemię i produkty spożywcze. Natomiast jeśli chcecie jednak pomalować je od środka, to polecam napar z herbaty lub kawy. Jak zwykle listę wszystkich użytych produktów znajdziecie w opisie filmu. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.